Dzień dobry moi drodzy, razem z Hitmanem witamy wszystkich miłośników kotów i nie tylko. Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami, obserwują i przeżywają rozwój Hitmana właściwie od samego początku, a Hitman rozwija się bardzo dobrze i szybko. Bestia ma 22 tygodnie, odkąd się u nas pojawił, jego waga wzrosła o 1 kg, czyli waży teraz 4 kg. Według wszelakich źródeł jest to dobra waga dla kotów tej rasy i w tym wieku. Choć wiadomo, każdy kociak jest inny, jeden się rozwija wolniej, drugi szybciej, jeden będzie mniejszy, drugi będzie większy. Natomiast wydaje nam się, że Hitman rozwija się ekspresowo, tak fizycznie, jak i behawioralnie. Bestia bardzo szybko, a przede wszystkim chętnie się uczy. Jest to dla niego też tam jakaś forma zabawy, więc postanowiliśmy to wykorzystać i nauczyć go parę rzeczy. Postawiliśmy w tej chwili przede wszystkim na reagowanie na własne imię i przybieganie, gdy się go woła. Właściwie opanował to już do perfekcji, więc teraz jeśli go zawołamy, to gdzie by się nie znajdował i co by tam sobie nie robił, to przybiega lub przychodzi. To już w zależności od tego, w jakim akurat stanie emocjonalnym jest. Bo jeśli jest tam aktywny, pobudzony, bawi się, no to przybiegnie, nieraz nie wyrabiając nawet na zakrętach. Natomiast jeśli już się tam gdzieś szykował do snu lub nawet spał, też przyjdzie. Ja to nazywam z prędkością żółwia wyścigowego, głośno, donośnie po drodze miaucząc. Wydaje nam się, że jest to coś w stylu tam o już idę, czekajcie. No ale całkiem śmiało może też być to wiązanka kocich przekleństw. Surprise, motherfucker! Ucząc Hitmana posiłkujemy się klikerem. Bardzo fajne narzędzie, bo pozwala zareagować w odpowiednim momencie. Jeśli kociak zrobi coś dobrze, no bo nim tam się wyciągnie smaczek, czy gdzieś tam spadnie, czy mu się rzuci za daleko, no to po prostu może nie wiedzieć, za co ta nagroda. Oczywiście najpierw trzeba kota przyzwyczaić do klikera, czyli nauczyć go, że właściwie każde kliknięcie to się równa smaczek. W tej chwili Hitman uczy się jeszcze siadać i przybijać piątkę. Na razie jest to w powijakach. Bardzo szybko łapie. Ale jak już wspominałem chyba w poprzednich odcinkach, na taką formę zabawy przeznaczamy nie więcej jak 3, no może 5 minut dziennie, żeby kociak się nie znudził. Ważne jest też wybrać odpowiedni czas, żeby kotek nie był za bardzo pobudzony albo, że tak powiem, leniwy i śpiący, no bo właściwie, szczerze powiedziawszy, nic z tego nam nie wyjdzie. Powiedzmy parę słów o pielęgnacji Hitmana. Zacznijmy może od sierści. Koty rasy Maine Coon mają dwa rodzaje okrywy, czyli sierść i podszerstek, i cały widz polega na tym, żeby tą szczotką czy grzebykiem trafić właściwie do samej skóry, żeby wyczesać dobrze też ten podszerstek, nie uszkadzając przy tym skóry ani nie powodując bólu, bo koty mają bardzo wrażliwą skórę. Na tym podszerstku potrafią się robić też kołtuny w takiej formie jak pancerz właściwie, no i wtedy nie pozostaje nam już nic innego, jak w tym miejscu właściwie kotka wygolić do samej skóry. Na razie staramy się wyczesywać Hitmana właściwie codziennie. Jest to spowodowane tym, żeby nauczyć go i przyzwyczaić do tej formy pielęgnacji, no abyśmy później, jak już będzie 2 razy większy i 2 razy bardziej niebezpieczny, nie mieli jakichś większych problemów. W tej chwili do pielęgnacji używamy 2 rodzaje szczotek. Jedna z takimi rzadziej rozstawionymi tymi drucikami, dodatkowo na końcach ma takie kuleczki, żeby za bardzo nie drapać. Druga już gęstsza do wyczesywania podszerstka. Z drugiej strony taka szczotka z włosia, to już właściwie dla takiego efektu końcowego. Co jakiś czas używamy też takiego pudru, który poleciła nam pani z hodowli. Bardzo fajna rzecz, bo na pewno ułatwia rozczesywanie, odtłuszcza skórę, czyści sierść, no i myślę też, że zapobiega jakiemuś nadmiernemu też plątaniu się tej sierści czy powstawaniu kołtunów. Szczerze powiedziawszy, Hitman nie przepada za czesaniem, to znaczy znosi dzielnie, nie ma w nim oczywiście ani odrobiny jakiejś agresji.
Natomiast zdarzają się przypadki, że trzeba go tam lekko przytrzymać, bo pewnie z chęcią by uciekł. Dużo lepiej znosi na przykład pielęgnację oczek czy noska. Zdarzył też się taki przypadek, że wyniósł nam z kuwety niespodziankę. Po prostu miał już tamtą sieć troszeczkę za długą, no i niespodzianka się przykleiła, ale to głośnym, donośnym miauczeniem zaraz po wyjściu sygnalizował, żeby mu to zabrać, a podczas wycinania tamtych włosków stał właściwie jak kamienny posąg. 2 razy w tygodniu obcinamy Hitmanowi pazurki, to znaczy może uczymy się obcinać. Choć uczymy, to też jest za dużo powiedziane, bo pielęgnacją Hitmana zajmuje się raczej małżonka i o ile wyczesanie czy tam przetarcie oczek nie sprawiłoby mi żadnego jakiegoś większego problemu, no to obcinanie pazurów przy moim wzroku mogłoby się zakończyć poobcinaniem łap. O ile z pielęgnacją łapek przednich nie ma jakiegoś większego problemu, Hitman siedzi grzecznie, cierpliwie znosi te zabiegi pielęgnacyjne, no to z łapkami tylnymi już tak wesoło nie jest. Mówi się, że każdy kot ma takie miejsce, w którym nie lubi być dotykany. Najczęściej słyszy się, że jest to ogon. U Hitmana podczas pielęgnacji z ogonem właściwie można robić wszystko, natomiast częścią ciała, której się nie dotyka, są tylne łapy. Mówiąc szczerze, nie udało nam się tak porządnie tych pazurków z tyłu jeszcze obciąć. Nie chcemy robić też tego na siłę, czyli trzymać kotka, no bo spowoduje to niepotrzebny stres u niego, a w przyszłości pewnie niechęć do takich zabiegów pielęgnacyjnych, no ale wcześniej czy później będziemy ten temat musieli jakoś ugryźć. Postanowiliśmy nauczyć Hitmana spacerować na smyczy, no żeby tam za jakiś czas w miarę bezpieczny sposób mógł sobie z nami wyjść na zewnątrz. Czy to jest dobry pomysł? No to piszcie nam proszę w komentarzach. Na grupach chodzą opinie, że jeśli kociak przyzwyczai się do takich spacerów, no to później będzie się ich głośno i namiętnie domagał, nawet jeśli na zewnątrz ulewa i zawierucha. Powstrzymuje nas jeszcze, co prawda, powoli wygaszana, ale jednak ta pandemia związana z wirusem ptasiej grypy. Dlatego na razie nigdzie nam się nie spieszy. Będziemy kociaka powoli przyzwyczajać do szelek, później do smyczy, a później może jakieś drobne spacery po mieszkaniu i wtedy zobaczymy, co dalej. Szelki i smycz zamówiliśmy na wymiar kociaka w Mrukato.
Można tam sobie było wybrać oczywiście z dużej palety tych materiałów wzór i kolor, jaki nam tam pasuje. Bardzo solidnie wykonane. Szelki posiadają taką blokadę tych zapinek, że nie ma szans, żeby się odpięły same, czy nawet jakby tam kociak sobie przy nich majstrował, to też nic nie zdziała. Jak nas pani zapewniła, te szelki powinny wystarczyć na cały okres wzrostu Hitmana. No później wiadomo, że trzeba będzie już kupić takie szelki docelowe. Hitman zareagował na szelki nad wyraz spokojnie. O ile słyszy się, że niektóre koty dostają szału lub jak im się założy szelki, to po prostu kładą się i póki się szelek nie ściągnie, to się nie ruszą, no to Hitman spacerował. Oczywiście nie tak jak zwykle, przynajmniej w pierwszy dzień. Próbowaliśmy go też tam troszeczkę zainteresować czymś innym, żeby nie myślał, że te szelki ma założone. Natomiast na drugi czy na trzeci dzień, bo zakładaliśmy mu te szelki tak na pół godziny do godziny, no to już chodził właściwie tak, jakby tych szelek nie miał, więc myślę, że jeszcze parę dni pospaceruje sobie może w tych szelkach, no a później zaczniemy dopinać do szelek smycz. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Hitman poradzi sobie z chodzeniem na smyczy, czy jak się rozwija, albo czym nas jeszcze zaskoczy, zapraszamy oczywiście do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie wcisnąć też dzwoneczka, wtedy jeśli pojawi się nowy materiał na kanale, to dostaniecie powiadomienie. Prosimy o pozostawienie też komentarza pod filmikiem, łapki w górę, dalsze udostępnianie filmu, jest to dla nas bardzo ważne. Zapraszamy również do śledzenia stron Hitmana, tak na Facebooku, jak i na Instagramie. Tam mogą pojawiać się niepublikowane zdjęcia czy jakieś informacje, których nie ma na YouTubie. Także serdecznie zapraszamy. Przypominam jeszcze, że na sam koniec będziecie mogli obejrzeć kilka zdjęć Hitmana, także zostańcie jeszcze z nami minutkę. Ja się z Wami już żegnam gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.